dobry. W tym filmiku zaznajomimy się z inspirującą teorią Myrdala. Co zainspirowało go do jej stworzenia? Zauważył on, że wbrew przewidywaniom neoklasyków nie dzieje się tak, że konkurencyjne siły rynkowe eliminują nierówności i wywołują ruch w kierunku pozycji równowagi, prowadząc do skutecznej alokacji dostępnych zasobów i wykorzystania potencjału wzrostu gospodarki. Również wzrost podaży i inwestycji nie prowadzi wcale do wzrostu PKB i dobrobytu, jak zakładali moderniści. Przeciwnie, różnice między krajami rozwijającymi się i rozwiniętymi nie pomniejszają się, ale zwiększają, a to także stanowi przyczynę napięć międzynarodowych. Jak to czynią naukowcy, postawił sobie od razu pytanie badawcze. Jakie procesy i struktury leżą u podstaw tych nierówności? Odrzucił na starcie podejście neoklasyczne, jakoby procesy gospodarcze zmierzały do równowagi. Nie możemy ograniczyć analizy tylko do zmiennych ekonomicznych, które automatycznie się dostosowują. To pozwoliło mu na sformułowanie kluczowego przesłania. Istotą problemu społecznego jest to, że dotyczy on zespołu powiązanych ze sobą cyklicznych i kumulatywnych zmian. Zmian tych nie można sprowadzić do prostej przyczynowości, jak w neoklasyce, ale są one cykliczne i kumulatywne. Zmiana wywołuje nie tylko zmianę innych zmiennych, ale sprawia, że te inne wpływają na te pierwsze. Taki skumulowany rozwój może być pozytywny, wtedy mówimy o spirali rozwoju, lub negatywny, który nazywamy błędnym kołem ubóstwa. Ponieważ rozwój nie jest zjawiskiem liniowym, etapowym, to nie możemy mówić o krajach rozwijających się, ale o krajach zacofanych. Kraje rozwijające nie są jak roślinka znajdująca się na danym etapie rozwoju, która samoczynnie osiągnie wyższy poziom. A co decyduje o tym, że proces jest ten pozytywny lub negatywny? Dla Myrdala jest to odmienna konstelacja uwarunkowań ekonomicznych i instytucjonalnych krajów ubogich i bogatych. Kraje ubogie mają niski poziom produktu na osobę, panuje tam ubóstwo, które za sprawą działania przeklętego kręgu ubóstwa vicious circle nie pozwala na odpowiedni poziom oszczędności, inwestycji i osiągnięcia wzrostu gospodarczego i wreszcie podwyższenie dochodu. Borykają się one z głębokimi nierównościami, niskim poziomem usług publicznych, partycypacji, demokracji. Zależność od ścieżki path dependency, czyli powielania istniejących wzorców rządzenia relacji społeczno-gospodarczych, uniemożliwia wyjście z tego kręgu. W krajach bogatych z kolei istnieje godny krąg, virtuous cycle, czyli pozytywne interakcje między rozwojem, równością i demokracją, owocujące poprawą sytuacji ludzi i większym bezpieczeństwem, co wzmacnia hojność wspólnoty i jej gotowość do ponoszenia kosztów wspólnych obciążeń. Z takiego wyjaśnienia rzeczywistości ekonomicznej wyciągnął Myrdal ważne wnioski dla polityki gospodarczej. Ponieważ rynek może jedynie nakręcać zaistniały proces, to jedynie państwo, silne państwo może poradzić sobie z takimi wyzwaniami. Po pierwsze, musi ono rozpoznać te cykliczne zależności, tak by wiedzieć, jak zmaksymalizować skutki danego działania politycznego. Cykliczne zależności sprawią, że wyniki rozwoju będą znacznie większe niż wysiłki i koszty samej początkowej reformy.
Po drugie, powinno przygotować i egzekwować ogólny plan gospodarczy, czyli system kontroli i impulsów do rozpoczęcia i utrzymania rozwoju, który miał zwiększyć efekty, zasięg i siłę impulsów rozwojowych. Po trzecie, państwo ma podjąć aktywne działania i stworzyć odpowiednie instytucje. Po czwarte, poprzez swoją politykę redystrybucyjną powinno oddziaływać na konsumpcję zbiorową, podnosząc wydatki na edukację i ochronę zdrowia, co pozwoli zmniejszyć nierówności, jak i zwiększać poziom konsumpcji indywidualnej, gdyż wyższy poziom konsumpcji będzie oznaczał wzrost produktywności, co przyspieszy tempo wzrostu produktu i wzrost konsumpcji w przyszłości. Po piąte, zwiększać skłonność do oszczędzania w sposób przymusowy poprzez dodatkowe podatki i politykę inwestycyjną. W swoich konkretnych posunięciach nawiązuje do Searsa i jego teorii zaspokojenia potrzeb podstawowych, basic needs, podkreślając konieczność reform społecznych i proponując zmniejszenie nierówności ekonomicznych. Praktyczne przykłady to wielki skok naprzód w Chinach w latach 1958-61 i polityka Ujama, rozszerzonej rodziny w Tanzanii w latach 1967-88. Nawiązuje też do Nurskiego i jego teorii zrównoważonego rozwoju, proponując planowane inwestycje w różnych branżach oraz równoczesne zaangażowania państwa w takie obszary jak infrastruktura, zdrowie, edukacja. Nawiązuje też do Keynesa, jego polityki popytowej. Polityka redystrybucyjna ma sprawić, że konsumpcja będzie rosła, gdyż biedni wydają na konsumpcję w kraju, a nie jak bogaci oszczędzają za granicą. Nawiązuje też do teorii kapitału ludzkiego, na przykład u Schulza, która proponuje zwiększać nakłady na wiedzę, która ma przyczynić się do postępu technicznego. Podsumujmy, Myrdal jako strukturalista upatruje przyczyn nie do rozwoju, nie jak neoklasycy w czynnikach wzrostu i automatycznych procesach dostosowawczych, ani też w rozwiązaniach modernistów, ale w strukturach, które dla krajów biednych są inne niż dla bogatych i obiecują spiralą rozwoju lub pułapką biedy. Ponieważ zmiana społeczna jest procesem kumulatywnym z powodu przyczynowości cyklicznej, to konieczna staje się aktywna polityka państwa, redystrybucyjna i instytucjonalna, przełamująca krąg ubóstwa. Dziękuję Państwu za uwagę.